Czas zapoznać się z tą ciemniejszą stroną, którym bez wątpienia, tak jak Klaudia wspomniała, największym problemem jest samobój. Jak my sobie z tym radzimy emocjonalnie i w ogóle jak go przeprowadzamy, z jakimi problemami w tym momencie się spotykacie przy zakładaniu hodowli, czy raczej przy hodowli zwierząt na mięso. Możecie również się spotkać z szeroką krytyką, na którą musicie się tak jakby troszeczkę znieczulić. Dzień dobry, spotykamy się ponownie w naszym miasteczku tutaj króliczym. W jakże innej scenerii. W innej scenerii, widzicie, kilka dni i zobaczcie, jak się biało zrobiło. No, zima nastała, ale nie będziemy Wam teraz mówić, jak hodować króliki w zimie, bo to zrobiliśmy taki odcinek, być może jeszcze ponowimy go, dopowiemy kilka słów, bo na pewno nie wszystkie tematy poruszyliśmy. Natomiast dzisiaj chcieliśmy się odnieść do poprzedniego filmu, w którym w zeszłym tygodniu wyemitowaliśmy. To był chyba tytuł, czy warto zakładać hodowlę królików? Odniesieniu w tym względzie, że dostawaliśmy liczne komentarze odnośnie samego uboju, jak my sobie z tym radzimy emocjonalnie i w ogóle jak go przeprowadzamy. Nie chcielibyśmy w tym momencie Wam tego pokazywać teraz, natomiast przeprowadzić z Wami taki, może nie tyle dialog, ale Wam wspomnieć, z jakimi problemami w tym momencie się spotykacie przy zakładaniu hodowli, czy raczej przy hodowli zwierząt na mięso. Czyli taka druga strona, można powiedzieć, medalu tak. w stosunku do filmu poprzedniego. No, jakby zalety już osoby oglądające znają. Dokładnie. Natomiast czas zapoznać się z tą ciemniejszą stroną, którym bez wątpienia, tak jak Klaudia wspomniała, największym problemem jest samobój. Dokładnie. Pokaż jeszcze, kochanie, te nasze tutaj dziabągi. Właśnie teraz jest jeszcze zima. No już jest zima, więc zobaczcie, daliśmy kolejne tutaj poidełka, tak, ponieważ dzisiaj było -6 chyba z samego rana, więc woda zamarzła, ale wiemy, że mają być jeszcze dodatnie temperatury, dlatego jeszcze chwilowo ją zostawiamy. I tutaj one się kompletnie nie nadają na zimę. Nie. My w zimie tylko używamy miseczek i to już takiej wielkości, bo też tam pokażemy, w drugiej klatce mamy mniejsze. One po prostu za szybko woda, zamarza pewnie tak samo w jednej i drugiej, ale za szybko woda znika, ponieważ są połowę tej wielkości. Jedynym jakby mankamentem tego typu rozwiązania, jest to, że one potrafią go podnieść, wiecie, zębami i go wywrócić, więc tutaj trzeba przydrutować, ale my dopiero, ponieważ to jest pierwszy dzień mroźny, dzisiaj je zamontowaliśmy, no i jeszcze ta robota jest przed nami. Jakiś drucik i tak naprawdę fajne są poidełka, łatwo wyciągnąć miskę, łatwo nalać, nawet nie wchodząc jakby do klatki. Dokładnie. Słońce dziwnie świeci, więc Wy prawdopodobnie nic nie widzicie. Zaczynając taką hodowlę właśnie, chcecie sobie odpowiedzieć na pytanie takie podstawowe. W jakim celu ją zakładacie? Czy to ma być na mięsko, czy na futerko, czy w ogóle jesteście przede wszystkim na to gotowi? Bo łatwo jest kupić klatkę, pojechać i kupić 2 króliki i się cieszyć i być takim podekscytowanym, że zakładam hodowlę królików. No, musicie troszeczkę tak w głębi siebie, tak troszeczkę bardziej przemyśleć ten temat, bo to nie jest tylko karmienie ich, spotykacie się tutaj z różnymi problemami, czy z chorobą i czasami, której nie jesteście w stanie zaradzić, nie z Waszej winy, albo czasami też i z Waszej, z jakiegoś niedopatrzenia, niestety królik zdechnie i jest to smutne. To straszne wydarzenie, w szczególności jak się spotykacie z tym pierwszy raz. Cały czas gdzieś to jakieś piętno na nas tego. Generalnie ja nie mówię już same króliki, jeżeli hodujecie zwierzęta, to nie jest łatwe, bo chodzicie wokół nich
cały czas karmicie, opiekujecie się nimi. Są to żywe I stworzenia. są to żywe stworzenia, oddajecie całego siebie i serce im. I no, A czasami po prostu nic nie można zrobić, bo zwierzęta przy hodowli, to nie jest masowej, ale powiedzmy masowej na skalę małego gospodarstwa, czyli nie mamy jednego króliczka do głaskania, tylko mamy ich 60, to jest dla nas jakby już masowa skala. tak, dla nas już jest większa. Zawsze coś się zdarzy. My już z wieloma gospodarzami o tym rozmawialiśmy i każdy potwierdza, że po prostu czasami są sytuacje, których no, nie ma wyjścia i nie unikniecie, więc też musicie mieć do siebie jakąś taką dozę wyrozumiałości. Tak, dlatego naprawdę na samym początku przemyślcie dogłębnie temat. Po co wy ją zakładacie? Czy chcecie na przykład być samowystarczalni, jeżeli chodzi o mięso? Czy po prostu dajecie tutaj duży nacisk na jakość tego mięsa, na pożywienie, jakie spożywacie? Czy na brak dostępności, bo to różnie bywa. W tym momencie macie w sklepach i jest to łatwo dostępne. Już nie wnikam teraz w tym momencie o jakość produktu, ale jest to dostępne, możecie iść i to kupić. Jest tutaj wiele takich też kontrowersji wokół tego. Niektórzy oczywiście są wegetarianami czy weganami. My tego w tym momencie nie poruszamy I nie oceniamy. I nie oceniamy. Tak jakbyśmy zresztą nie chcieli, żeby oceniać osoby, które uważają, że dla naszego zdrowia co innego jest lepsze. Tak, to jest tak. niepotrzebne. Dlatego przestrzegam, czy staram Wam się naświetlić w tym momencie taki podstawowy problem, może nie tyle problem, ale pytanie. Zadajcie sobie pytanie, po co Wy to robicie? Żebyście po prostu na przykład po roku czasu, czy nawet po kilku miesiącach Wasza ekscytacja nagle nie opadła i twierdzili, że po prostu jest to nie dla Was, że nie możecie się z tym zmierzyć, bo czym ja mówię zmierzyć? Na samym końcu jednak pozostaje ten ubój, pozbawienie który jest zwierzęcia najgorszą życia. rzeczą, To bez jest dwóch zdań. najgorsze. Przy każdym zwierzaku. Tu nie ma, Tak. tu nie ma, że króliczek, że kura, czy... Tak. I też nie wiem, w jakim środowisku się znajdujecie. Jeżeli prawdopodobnie jesteście wychowani na wsi, to takie wydarzenie to jest to dla Was jakby taką codziennością. Bo jakby to nie nazwać, jest to twarda rzeczywistość i nie ma co tutaj ukrywać albo być hipokrytą, że mięsko, które znajduje się u Was w lodówce, po prostu nagle się znalazło i tak jest. Takim argumentem, chyba jednym z ważniejszych, który pomaga Wam w podjęciu decyzji przy uboju samym i jakby podjęciu się tych kroków, jest oczywiście to, że nasze hodowle są dużo bardziej humanitarne, jeśli jemy mięso, cały czas powtarzam. Są znacznie bardziej humanitarne do takich warunków przemysłowych, klatkowych i nasze króliczki żyją znacznie dłużej, bo żyją 6 miesięcy, nie żyją 2 miesięcy, jak w takich, tych 2 czy tam 2 czy 3 miesięcy, jak tam nam mówił ten pan. Chyba 12 tygodni, 12 o ile tygodni. się nie mylę. Czyli to jest 3 miesiące. Żyją 2 razy dłużej. Każdy z nas ma bezpośredni kontakt z nami. My naprawdę dużo serca oddajemy, żeby one były zdrowe. To nie jest tak, że nie wiem, na hali jest 10 000 królików i jest po prostu jeden wielki przemysł, stoją na klatkach, później są zabierane i stresowane jakby w przewożeniu samochodów do ubojni. W ubojni również idzie masówka. Wiecie, to jest kompletnie inna rzecz. Ten królik w wielu przypadkach nawet nie zdaje sobie sprawy, że nadszedł jego dzień, ma lekkiego może stresa, bo jest przenoszony, lekkiego, powtarzam, bo niejednokrotnie my wyciągamy go z kartonika i on sobie zaczyna skuwać trawkę, bo jest na ziemi. Także odpowiednio oczywiście odpowiednie podejście do samego uboju, właśnie ta technika, którą mamy problem, żeby się podzielić, bo jakby czasy nie sprzyjają takiej szerzeniu tego typu wiedzy. I naprawdę, i ta nasza głowa przekonana o tym, że robimy słusznie i że chcemy nakarmić siebie zdrowo i rodzinę, aby później nie ganiać po lekarzach, bo jak tym, co jesz, tym się stajesz. To jest prawda. Na przykład my też musimy to chyba zaznaczyć, co udowadnia że myśmy znacznie jedli więcej. Myśmy zawsze byli takimi osobami, jak widzicie, może nie szczupłymi, ale takimi, wiecie, nie wiem. Szczupłymi raczej i tak, i jedliśmy znacznie więcej na przykład pokarmu w Anglii,
bo nie wiem, on był nisko prawdopodobnie kaloryczny, nie wiem, tam mniej tych elementów i organizm ciągle potrzebował więcej i więcej. My teraz jesteśmy z Klaudią jemy 5 jajek każde z nas, czy tam żółtek, wiecie, jakiś boczek, kapustę kiszoną i to do 17 godziny nas trzymamy, nie jesteśmy głodni. Później jemy obiad, jedno udko z małą ilością ziemniaków, też znowuż tam kapustka kiszona, czy jakaś sałatka. Czasami jakiegoś, wiecie, zjemy czasami jakieś świństwo, żeby nie było. Ja wiem, że optymalnie, ale ciągle powtarzamy gdzieś na 70%. No, czasami człowiek ma ochotę trochę zjeść, nie wiem, hamburgera, no to ma tą bułkę i mąkę, ale też kupujemy tą mąkę od babalskich, czyli żeby była bardzo dobra jakościowo i tego się dużo nie je. Ale generalnie jedząc dobrej jakości produkt, jemy go mniej, bo organizm bardzo szybko staje się nasycony energią i mikroelementami. Natomiast jeszcze dobrze by było tutaj wspomnieć, że właśnie hodując króliki na mięso możecie również się spotkać z szeroką krytyką, na którą musicie się tak jakby troszeczkę znieczulić. Musicie dokładnie, naprawdę być przekonani o tym, co robicie. I to tak dogłębnie, ponieważ nawet my, emitując dla Was filmy, mamy takie dziwne komentarze. Troszkę raz, nie mówię, to jest ich malutko, ale takie może mało rozumiejące nas, tylko, bo są różne światopoglądy, prawda? I my zostawiamy raczej, każdy ma prawo wyrażenia swojej opinii. Oczywiście. I my zostawiamy każdemu pole takie wolne i do oddychania. I natomiast niektórzy nam nie zostawiają. Tak, natomiast Wy decydując się właśnie na taką hodowlę jakichkolwiek zwierząt, my akurat w tym momencie jesteśmy tutaj przy królikach, ale nawet mamy również i baranki, i kozy, i baranki. To jest znacznie gorzej. I baranki w przyszłym roku będą szły na ubój. Tak, my wiemy, niektórzy z Was mówią, że my im dajemy imiona i my się z nimi wiążemy, ale... Jak mamy podejść do zwierzęcia, które nas karmi, z którym spędzamy sporo czasu, które naprawdę autentycznie kochamy, ale wiemy od samego początku, do czego on ma służyć. Jak mamy podejść? No, wiecie, czy łatwiej jest bić zwierzaka, nie wiem, traktować go podle i wtedy go zabijasz i jesteś szczęśliwy? Czy właśnie coś, co ma trafić na Was stół, ma być kochane, bardzo dobrze szanowane, najlepiej karmione, jak to możliwe? No. Tak, tu chyba raczej chodzi o pewien taki Wasz światopogląd. Musicie, jeżeli tak jak my wyprowadzaliśmy się na wieś 4 lata temu, my naprawdę zdawaliśmy sobie sprawę, jakie będą następstwa pewnych rzeczy, następstwa naszych decyzji. Czy przy wykluwaniu, czy przy samej hodowli, czy kurek, czy właśnie królików, czy kóz i owiec, wiedzieliśmy, że będziemy musieli się borykać z takimi rzeczami, ponieważ oczywiście możecie zawołać kogoś, kto za Was to zrobi. Tak właśnie brudną robotę za Was to zrobi. Mówię brudną robotę w tym sensie już tak troszeczkę może kolokwialnie. Mało elokwentnie powiedziane brudną robotę, ale z tego względu właśnie ja specjalnie Wam to tak zaznaczam, ponieważ ja uważam, że jeżeli mówicie A, to powinniście do samego końca po prostu być konsekwentni i zrobić to, co powinniście. Ale tak jak mówię, możecie sąsiada zawołać, który jeżeli jest wprawny w robieniu tego, zabije Wam, wypatroszy i Wy będziecie mieć tak jakby królika, można powiedzieć, zapakowanego prawie ze sklepu. Ale sens ekonomiczny w tym momencie się kończy. O sensie ekonomicznym. No ale wiesz, sąsiad przecież nie będzie na każdy Twój obiad przychodził i bił Ci królika. No trzeba się jakoś odwdzięczyć. Ja nie mówię, że musicie go płacić, ale wypadałoby od czasu do czasu, no nie wiem, dać mu królika na przykład. Dać królika, czy nawet, wiecie, takie usługi generalnie są płatne. I w cenie, bo jest coraz mniej osób, które to robi, bo coraz mniej osób po prostu cokolwiek robi. Ale też powinna mieć ta osoba, tak jakby nie patrzeć, pewne kwalifikacje. My, jeszcze raz tutaj zaznaczam, zrobiliśmy ubój gospodarczy, więc my mamy ale żeby było prawo, jasne, do królika nie potrzeba. Królika nie, ale tak jak mówię, ewentualnie będziemy w przyszłym roku robić baranki, to my mamy taki kurs zrobiony, więc możemy coś takiego przeprowadzić. Mamy odpowiednie narzędzia do tego. Jakby wiemy, co robimy, żeby owieczka nawet nie wiedziała. Tak, i to jest w każdej hodowli, bo mówimy o mięsie. Mięso, ale przecież mamy kozy mleczne, więc kózki mleczne, żeby było to mleko, musi być zapłodniona, prawda? A często, gęsto koza uroci koźlaka. No i co w tym momencie? Koźlak nie da Wam później mleka, prawda? Więc możecie tak jak my
znaleźć klienta i odsprzedać tego koźlaka. Znaczy, lub, tak, no ale jak jest samiczką, co nie? Ale jak jest Ja samcem capem, to nie ma szans ja praktycznie. mówię właśnie o koźlaku, nie o kózce. Aha, W tym sensie, aha. tak, o samcu, że możecie go odsprzedać lub delikatnie podtuczyć, tylko pamiętajcie, jak my mamy rasę mleczną, to z tej rasy mlecznej Nie za mamy dużo za- mięsa nie ma. Ale do czego ja zmierzam właśnie? Do tego momentu, że w tym momencie nie wiecie, no nie macie za bardzo możliwości, więc ani powierzchni na przykład, żeby po prostu to stado rozbudować i no też nie możecie mieć ileś capów, Albo po bo prostu nie w tym chcecie. momencie będzie też, nie chcecie, ale może być to później zagrożenie dla stada, bo to nie można później pokrywać przecież, pokrycia być wtórnego, no i trzeba ubić takie zwierzę. No i co w tym momencie? Tak, Wiecie, to jest bardzo ciężki, delikatny złożony i temat. ciężki temat, naprawdę, więc zanim podejmiecie się czegoś takiego, przemyślcie, czy to jest dla Was, żebyście po prostu Krzywdy nawet dla sobie i was zwierzakowi nie zrobili. sobie, ale też rodziny, bo piszecie do nas komentarze, e-maile, że na przykład żona jest bardzo za wyjazdem na wieś i by chciała, a mąż na przykład nie. Lub odwrotnie. Na przykład, że macie jakieś traumatyczne przeżycia, że kiedyś widzieliście, jak dziadek ubijał królika i wy nie jesteście w stanie teraz tego przełknąć. Musicie wziąć to takie całościowo, całą waszą rodzinę. Czy wy jesteście na to gotowi, żeby to nie było później jakichś takich nieporozumień, które mogą I wystąpić. uważamy, że wbrew pozorom dzieci powinny być również uświadamiane. Nie róbcie czegoś Tak. takiego, żeby tylko dzieci nie widział. No, jakiś wiek powinien być, dziecko powinno pracować przy króliku, ale powinno być tłumaczone tak długo, żeby Tłumaczone, zrozumiało, tak. że kiedyś ten króliczek zostanie jakby zjedzony, A jeszcze a nie, czarną naszą a nie po pokażemy. prostu, że nagle zniknął. Tak, bo, tak. bo to tylko krzywdę można zrobić. No tak nic- nam się wydaje, Tak że nam się wydaje, że nie powinniśmy tak mówić, Być że dzieci hipokrytami. łabędzie? Nie, Jeśli- bociany przylatują tak, z dziećmi. tak, trzymanie ich pod kloszem może zrobić więcej krzywdy w dłuższym terminie niż po prostu jakby powolne ich przygotowywanie na realia. Tak. W tym momencie właśnie, no my Wam tego nie pokażemy, ale mieliśmy mały kłopot z jednym królikiem. Nie tutaj z tej klatki, tylko z klatki naprzeciwko. Zjadł coś i po prostu brzuszek miał wydęty. To się zdarza to się- dosyć często. No często, no czasami się to zdarza. I tego nie ukrywamy i to Wam mówimy. Coś zjadł, czy po prostu było albo sianko, albo coś, no nie wiem, no coś się To wydarzyło. są bardzo delikatne I zwierzaki. Powiemy Wam, że z ich leczeniem to nie jest taka łatwa sprawa. No i właśnie jeżeli macie taki problem Wam wystąpi, no to my na przykład odseparowaliśmy tego króliczka, dawaliśmy mu wodę z octem i tylko siano. Wszystkie zboża odstawiliśmy, no bo wiadomo, zboża pęcznieją. Natomiast to nie pomogło. Jeden z jedni widzów z- właśnie tak, poradził, jeden z żeby widzów trochę powiedział, kopru żeby dać. koper. Też daliśmy, daliśmy. też nie pomogło. Też nie pomogło. I To jest bardzo ciężka sprawa, jak one jest zaczynają mieć ciężkie. gastryczne problemy. tak, tak. Pamiętajcie, że Ma- króliczek musi zjeść własną kupę, żeby odpowiednią florę bakteryjną Tak, mieć tak. i czasami to po prostu nie pomaga. Masowaliśmy też masaż nie pomógł. Starałam się, żeby był w miarę aktywny, żeby te jelita się ruszały, ta perystatyka. Niestety, nie pomogło i taka jest rzeczywistość. Rzeczywistość nie jest Różowa. łatwa i nie jest różowa. Ale nasze życie, zauważcie, ludzi, mówię teraz, też nie jest różowa. Mamy jakieś tam wypadki, chodzą po ludziach, jak to się mówi, nie jedno z nas ląduje u lekarza Tak. i tak dalej. My mamy tą super sprawę, że możemy się wysłowić i powiedzieć, co boli. Niestety królik nie. I tutaj i jak każde zwierzę, tutaj trzeba być bardzo dobrym obserwatorem i troszeczkę mieć tego czasu i poświęcić zwierzętom, żeby widzieć, w którym momencie on zaczyna zachowywać się niezgodnie z wszystkim, w stosunku do wszystkich innych królików. Tak. Marcin bardzo tutaj dobrze mówi, żeby obserwować. Widzicie, tak samo patrzymy do uszów zawsze. Może w tym momencie, w tym odcinku nie będziemy poruszać chorób królika, ale tylko chciałam Wam nadmienić, że jak przychodzicie codziennie, to widzicie, czy coś się dzieje, czy Czy królik jest żwawy, czy je, czy osobiały. przybiega do jedzenia. Właśnie, osobiałość to jest jeden z takich głównych, bym powiedział, do wszystkich zwierząt wyznaczników, że coś nie gra. Czyli nie idzie, nie jest żwawa, nie idzie do jedzenia. Kura na przykład się tak tuli w sobie, jest szarawa. Króliczek podobnie, ma wzdęcia tutaj po bokach. Czasami jesteśmy w stanie coś na to pomóc, jak szybko zareagujemy, czasami nie. Czasami nawet jak szybko zareagujemy, to się pogłębia, po prostu widocznie jest jakaś choroba, nie wiem, albo źle przez nas zdiagnozowana, albo coś takiego jest, że nie jesteśmy w stanie.
To jest właśnie ciężar takiej hodowli. No nie ma co tutaj właściwie już dużo mówić, bo to wszystko zależy od Was, od poświęcanego czasu i wcale sterylne warunki, jakieś wiecie, najlepsze jedzenie wcale nie musi zagwarantować Wam sukcesu. No po prostu czasami tak jest. Ja nie wiem, czy wszystko z pola taki królik może zjeść, ale wiecie, jak robicie siano, kostkę siana czy balota, tam zawsze może się znaleźć jakaś... O, zaczyna się denerwować króliczka. Tak, zamknij już. Może zawsze się coś znaleźć takiego, co królikowi zaszkodzi, no i później po prostu no, zaczynają się problemy, nie? I schody. Podsumowując jeszcze już ten temat, chcieliśmy właśnie Wam napomknąć, że niekoniecznie hodowla królików może się wiązać, no już patrząc tak na finanse, że to będzie dużo tańsze. Nie, to nie chodzi o tańsze, chodzi o jakość i o Wasze zdrowie. I myślę, że to jest jeden z głównych elementów, którym którym warto zacząć hodowlę królików. Jeszcze chciałam pokazać. A to ja w międzyczasie jedno. powiem, że pamiętajcie, ja to cały czas ten argument jakby przytaczam, pisząc właśnie na komentarze wegan i takich osób, które no nie za bardzo to widzą, ale możesz głowę usunąć, bo jednak przez że ojciec nie był szklarzem jednak. Dobrze. Czy był właśnie? Właśnie powiem Ci, że był. Że ciągle mówię, że to nie my wymyśliliśmy nasz układ pokarmowy, mamy nawet kły, także to świadczy o tym, że potrzebujemy mięsa, my znamy sporą ilość wegetarian, są naszymi znajomymi, jakby różnie to z ich zdrowiem bywa, znamy więcej wegetarian, którzy przeszło na mięso, niż takich, co twardo się trzyma jakby swoich postanowień. Bardzo często mają problemy różnego rodzaju zdrowotne, braki witamin, na skórze pojawiają się wypryski. Ja nie wiem, czy to oczywiście jest, ja nie jestem lekarzem, nie jestem w stanie to powiedzieć, ale nie wyglądają tak zdrowo, jakby się wydawało. Ja nie mówię, że na wegetarianizmie nie można być zdrowym, tylko to już jest sztuka, bo musicie jakby z owoców, warzyw i tego, co jecie, no, potrafić sobie zrobić tą pełnoporcjową jakby taką żywność, która będzie Was trzymała w zdrowiu. A większość osób, które znamy, no po prostu je zielone, czy tak chyba to można nazwać, je warzywa, wszelkiego rodzaju owoce, jakby nie balansując tej diety. No i to można wkręcić się w jakieś tam problemy zdrowotne. Tutaj właśnie Wam pokazuję jeszcze na sam koniec, to jest nasza samiczka, która będzie miała wykot za dzień lub nowozelandzka. To jest Nowozeland. Zobaczcie, jaka jest ładna, pulchniutka. Ona już sobie tam do gniazda, zobaczcie, sianka nazbierała i za nie wiem, tutaj jest jej tak, i za chwilę powinna wyrywać sobie futerko właśnie ona z podbrzusza, brwie sobie pełne futra i tam wyścieli i będzie, myślę, zresztą tutaj z Kalifornii jak wygląda, bo Kalifornia już narwała. Tak, a tutaj jest samiec. Widzicie, jaki ma pysk? One właśnie mają krótkie szyjki, to są typowo rasy mięsne. Są bardziej takie okrąglutkie. Tak, okrąglutkie. Ona jest przygotowana już do wykotu, który lada moment może nastąpić. One sobie wyrywają właśnie futerka. Ale okrąglutka jest piękna. Widzicie, jaka tłuściutka? Dobrze, nie denerwujemy mamuśki. Tak, to jest mamusiek, się nie denerwuje za bardzo. Dziękujemy Wam za dzisiaj. Mamy nadzieję, że troszeczkę daliśmy Wam do myślenia. I co? I widzimy się z Wami w niedzielę o godzinie 10 na naszym takim vlogu z życia codziennego. Trzymajcie się, Hej, pa. zapraszamy Was.